Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj oczekiwany przeze mnie, mam nadzieję, że przez Was również gość specjalny, czyli ekspert z firmy Trotek, Bartek. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, Jarku. Bardzo miło mi gościć u Ciebie. Już wcześniej byłeś u nas w Warszawie. Właśnie. Bardzo fajnie. Ja byłem w Warszawie, teraz Warszawa przyjechała do nas. I postaraliśmy się zebrać kilka pytań od Was. Ja jeszcze kilka pytań również dodałem od siebie, bo ja zawsze mam pytania. I dzisiaj postaramy się na te pytania przed kamerą odpowiedzieć. Zobaczymy, co też uda nam się tutaj dowiedzieć i nauczyć. Zaczniemy w takim razie od pytania, które chyba padło naprawdę jako pierwsze. To było pytanie z Facebooka, z grupy właśnie laserowej. Ciekawe pytanie, sam bym go nie wymyślił, uważajcie to. Na przykład w Q400, nie wiem jak w innych modelach, soczewkę 2,4 cala montuje się w zupełnie innym miejscu w głowicy. Teoretycznie dałoby radę zamontować je jednocześnie. W związku z tym, co się stanie i czy w ogóle coś się stanie, jeśli zaczniemy pracę przy założonych obu soczewkach na raz? Ogólnie stosowanie różnych soczewek jest jakby normalną praktyką w urządzeniach. Zmieniamy ogniskową. Tak, i są soczewki 1,5 cala, 2, 2,5, 4. Wszystkie są jakby dostosowane do różnego rodzaju źródła laserowego, więc są i do światłowodowego źródła, i do źródła CO2. Natomiast wykorzystujemy je przy cięciu, powiedzmy, grubszych materiałów, tam gdzie chcemy uzyskać większą precyzję graweru, więc sobie po prostu możemy te soczewki zamieniać. I w tym momencie tak naprawdę zasada działania soczewki jest taka, że ona skupia tą energię. No i w momencie, w którym zakładam hipotetycznie, możemy coś takiego zrobić, ta pierwsza soczewka skupi tą energię w odpowiedni sposób, żeby zadziałać na materiał, jakby wydaje mi się, że po prostu ta skupiona energia zadziałałaby na tą drugą soczewkę, po prostu by ją uszkodziła. Doszłoby do jakiegoś przegrzania materiału. To samo, taka sama moja myśl była. Napisałem, że będzie wielkie boom, no bo jest to możliwe. Palić, nie? Jest to możliwe. Tak jakbyśmy chcieli, powiedzmy, wygrawerować coś na szklance. No to tak samo byśmy po prostu pierwszą soczewką grawerowali drugą soczewkę. Drogi grupowiczu, forumowiczu, spróbuj, zobaczymy co będzie. Ale nie, żartuję, ja się nabijam. Wydaje mi się, że to bez sensu. Dobra, pytanie drugie. Jakie rady mógłby Pana gość udzielić dla osoby nie mającej żadnej wiedzy o laserach, która chciałaby zakupić pierwszy laser? Jaki wybrać, jakie oprogramowanie? Od czego w ogóle zacząć? To było pytanie z YouTube'a. Czyli jeżeli będziemy rozpatrywać... Bardzo otwarte pytanie, nie? Tak, no tutaj odpowiedzi może być wiele, natomiast skupimy się na naszych urządzeniach, które oferujemy tutaj w kraju. I tak naprawdę do każdego przypadku będziemy podchodzić indywidualnie. No bo ciężko zarekomendować komuś urządzenie, które nie sprosta jego potrzebom. Czyli najpierw trzeba poznać potrzeby, nie? Tak, no bo możemy powiedzieć komuś, proszę, kup sobie tani laser, a on mi powie na przykład, że ma użytki wielkości 800 mm do grawerowania. Więc tak naprawdę musimy zrobić ten pierwszy wywiad, poznać potrzebę klienta, dobrać odpowiednią moc takiego urządzenia, wielkość pola roboczego, ewentualne wyposażenie dodatkowe typu przystawka obrotowa, typu odpowiedni wyciąg czy stół podciśnieniowy, bo to wszystko tak naprawdę zależy od tego, z jakimi materiałami chcemy pracować. Więc szukając lasera, czy zupełnie wszystkich maszyn tak naprawdę do warsztatu, najpierw siądźcie z kartką w ręku, spróbujcie spisać sobie, co chcecie po prostu na tej maszynie zrobić i wtedy możecie szukać rozwiązania. Także trzeba by zacząć po prostu od pomysłu i wiedzieć, co chcemy zrobić na tym urządzeniu. Może nie do samego lasera, bo temat jest dla mnie obcy, ale tak marketingowo. Co może mi dać laser w jednoosobowej stolarni? Wiadomo, personalizacja projektów, ale co jeszcze? W jaki sposób może mi pomóc albo zrobić coś za mnie, co przyniesie mi zyski? Tutaj bym się odniósł głównie do porównania urządzeń w tej branży. Czyli bardziej bym się odnosił do porównania urządzenia na przykład do maszyny CNC, która pracuje frezem. Czyli budżetowo podobnie,
Tak. Żeby nie porównywać tego do urządzeń ręcznych, wiertarek, jakichś takich tego typu urządzeń. Natomiast tutaj głównie chodzi o prędkość obróbki samego materiału, możliwość uzyskania efektu przypalenia na materiale. To jest jakby kolejna rzecz. A to, co głównie odróżnia laser od urządzenia z frezem, to jest to, że no każdy frez ma swoją średnicę, tak? Tak jest. I gdzieś tam dojeżdżając do narożnika, ten narożnik nigdy nie będzie tego kąta ostrego. Kąt prosty jest nie do osiągnięcia. Nie damy rady tego zrobić. Jeżeli weźmiemy sobie powiedzmy sklejkę o grubości 3 mm i będziemy chcieli wycinać bardzo dużo drobnych, bardzo precyzyjnych elementów z ostrymi kątami, no to tutaj laser w ogóle nieporównywalnie będzie dużo szybszy, jeżeli chodzi o taką pracę. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem to jest posiadanie i lasera, i CNC, czyli frezarki CNC. Jakby one się dwa pięknie uzupełniają, a dla mnie po prostu ideałem byłoby mieć zamontowaną głowicę CO2 tuż obok frezarki. No, niestety, może kiedyś. Niestety nie ma urządzeń uniwersalnych i w tym przypadku musimy się w taki sposób ratować. Ale ogólnie laser oprócz takiej personalizacji, możliwości nanoszenia wszelkiego rodzaju grawerów, kształtów i tak dalej, możliwości robienia na przykład nacinania, to co już kiedyś pokazywałeś, tak? Czyli nie tylko grawerowanie, ale nacinanie za pomocą linii wektorowej. To jest mnóstwo różnych rzeczy, które jakby usprawnią tą pracę po prostu. Ja myślę, że patrząc na przykład na pracę, na obróbkę właśnie na CNC versus laser, te maszyny, szczególnie te z serii Speedy, to jest wyobrażalny przeskok w prędkości. To jest po prostu gigantyczna prędkość. Frezem nigdy tak szybko nie będziemy mogli pracować, ponieważ frez i materiał stawia opór, no i summa summarum, nie chcemy złamać narzędzia. Tutaj głowica nie dotyka materiału, więc może się poruszać dużo szybciej. Nawet przy popełnieniu jakiegokolwiek błędu nie ma możliwości uszkodzenia tego narzędzia, no bo to jest po prostu wiązka światła. A frezów ja już tyle połamałem, ile razy swoim frezem wchodziłem w stół, no bo czasami błąd mój, ale czasami też błąd programu, nie? Gdzie coś się dzieje złego i frez wali normalnie w stół. Czasami obliczenia się źle dokonają po prostu i gdzieś to ucieknie, tak? Dobra. Czy można zmienić źródło sprężonego powietrza na zewnętrzne? Tak, każdy laser praktycznie ma wbudowany kompresor, który daje około pół bara ciśnienia i tutaj w zależności od platformy te dysze są o różnej konstrukcji. Natomiast możemy podłączyć kompresor zewnętrzny bezpośrednio pod instalację w laserze, bądź też przy tych większych maszynach typu Speedy 360, Speedy 400 i systemy wielkoformatowe takie jak SP500 jest coś takiego jak gaskit i wtedy możemy sterować też powietrzem ze źródła zewnętrznego w samym oprogramowaniu, czyli możemy wybierać to źródło, które ma być używane bezpośrednio to, co ma trafiać na stół po prostu. No bo też trzeba było pomyśleć, że jeśli podepniemy zewnętrzny kompresor, to tracimy wtedy kontrolę nad tym Air System, że raz chcielibyśmy go wyłączyć, a raz chcielibyśmy go włączyć. Przy jakiejś tam dużej, skomplikowanej pracy, nikt nie będzie siedział z włącznikiem. I sobie pstrykał, że teraz musi włączyć, teraz musi wyłączyć. Dlatego oferujemy ten zestaw gaskit i on jest sterowany właśnie tak samo z oprogramowania, ale może sterować po prostu zewnętrznym, sprężonym powietrzem, czy jakimkolwiek innym gazem podanym z butli chociażby. Czy są jakieś materiały, z którymi laser sobie nie poradzi? No tutaj by trzeba było tak naprawdę poruszyć temat dwóch źródeł. No bo to, z czym sobie nie poradzi to urządzenie, poradzi sobie znakowarka ze źródłem światłowodowym, czyli znakowanie metali, zmiana koloru tworzyw sztucznych niektórych. Natomiast tak naprawdę, jeżeli klienci nasi mają jakieś wątpliwości co do tego, czy jakiś materiał się nadaje, czy się nie nadaje, no to w pierwszej kolejności kontaktują się z nami.
My, mając jakieś tam doświadczenie, jesteśmy w stanie podpowiedzieć, czy to się da, czy to się nie da. Oczywiście wszystkich materiałów nie znamy, nie wiemy, czy wszystko się da. Natomiast oferujemy u nas w Warszawie wykonanie testów na danym materiale. Okay. Więc jeżeli ktoś już posiada laser, ale boi się użyć go z danym materiałem, może się z nami skontaktować, wysłać materiał, możemy wykonać testy, sprawdzić po prostu, jak dany materiał reaguje. I mając też dodatkowo kartę charakterystyki, możemy sprawdzić, czy skład chemiczny tego materiału pozwala na obróbkę termiczną po prostu. No to nieźle. Czy Trotec planuje wprowadzenie mniejszej wersji lasera, na przykład 20×30 cm, albo pole to samo, ale w wersji jeszcze bardziej ekonomicznej? 20×30 to już mamy jest format A4, to jest malutka maszynka. Nie? Tutaj odnosząc się do takich formatów, możemy się odnieść do urządzeń, do tych głowic znakujących galwo tak naprawdę, czyli to, co jest domeną laserów światłowodowych. Do tych głowic możemy podpiąć źródło CO2. I tak samo można działać na drewnie, na pleksie, na wszystkich tych materiałach miękkich, powiedzmy ogólnie mówiąc. I tam rzeczywiście to działa trochę na innej zasadzie, no bo nie ma tej głowicy poruszającej się na osi X, Y, tylko jest duża soczewka, z której wychodzi wiązka światła. I tam w zależności od dostosowania soczewki mamy różne pola robocze. Mogą być tam od 70×70 mm do 400×400 mm, tak? Więc tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o mniejsze pola robocze, to ewentualnie coś takiego. Natomiast mamy taki laser serii RayJet 50 i to jest nasze najmniejsze urządzenie w ofercie. Ono ma pole robocze około 40×30 cm. Więc tutaj jakby zbliżamy się do tego. Jest bardziej budżetowym urządzeniem, jest troszeczkę tańsze. Wiadomo, jest trochę wolniejsze. Występuje tylko z źródłem 30W, więc tam też nie osiągniemy jakiejś dużej mocy w tym urządzeniu, no ale dla takich małych realizacji, wykonania pieczątki, na przykład grawerowania gumy, czy powiedzmy mniejszych użytków, nadaje się świetnie. Ale to przy galwo, jeśli zmieniamy źródło światła na CO2, to prędkość zostaje ta sama, nie? Czyli zasuwa tak, szybko. Natomiast z drugiej strony, jak wiesz z doświadczenia, jeżeli chcesz zrobić coś ciemniej albo głębiej, no to tak samo ten proces trzeba spowalniać po prostu. Dobra, to jest ciekawe. Zrobię testy, bo to jest fajne pytanie. Czy można wycinać kilka arkuszy sklejki naraz? Na przykład 3 arkusze 3 mm nałożone na siebie. Z zasady nie robimy tego. Ze względu na to, że laser działając źródłem światła oddziałuje na materiał, wytwarza się wysoka temperatura. W związku z tym tworzą się gazy i pyły, które trzeba w odpowiedni sposób sprawnie z lasera wyciągnąć, usunąć. No do tego stosujemy chociażby takie systemy filtrujące albo wyciągi zewnętrzne. W związku z tym raczej nie. Natomiast fizycznie, teoretycznie jest to możliwe. No bo jeżeli weźmiemy 3 arkusze sklejki o grubości 3 mm, no to mamy łącznie 9, a 120W laser bez problemu sobie poradzi ze sklejką 10, 12 nawet, tak? Wytnie. Czyli przetnie, ale jaka ta krawędź będzie, czy jaka powierzchnia pomiędzy tymi płitami, to już jest loteria. Nie będziemy w stanie uzyskać stałej jakości. Na pewno, nie panujemy nad jakością. Bo ten dym z pyłem będzie się w różny, niekontrolowany sposób osadzać pomiędzy tymi płytami po prostu. Zgadza się. Dobrze. Praca bez komputera na laserach Trotec. Które modele to potrafią? W tym momencie to, co mamy w naszej ofercie, to jest Speedy 400 i Speedy 360. To są te dwa największe lasery z rodziny Speedy, które służą do szybkiego grawerowania i one mają wbudowany komputer w sobie. Tam jest wgrane oprogramowanie Ruby. One się potrafią automatycznie aktualizować, jakby tam do obsługi tych urządzeń nie trzeba nic instalować na komputerze. Wystarczy się połączyć przez adres sieciowy w sieci wewnętrznej, jakby tam wszystko jest gotowe. I nawet ktokolwiek przyjdzie ze swoim komputerem, ma login i hasło, żeby się zalogować do danego urządzenia, to te wszystkie projekty, które były wcześniej wykonywane przez inne osoby, są cały czas zapisane w komputerze wewnątrz urządzenia
i jest możliwość dostania się do tego wszystkiego tutaj poprzez ten panel tak. z ekranem, z tym wyświetlaczem dotykowym, który steruje po prostu urządzeniem. Ten Speedy nie ma, to tylko dodam jeszcze pytanie w takim razie. Ten Speedy tego nie ma. Czy jesteśmy w stanie jakoś zupgrade'ować to, nie wiem, zmienić coś, żeby dodać tutaj to sterowanie z kompa, czy w tym się nie da już? Nie, i my też nie jesteśmy w stanie tego zrobić jakby od strony Czyli tylko te nowe serwisowej. modele? Tak, po prostu w niedalekiej przyszłości będzie upgrade tych urządzeń. Docelowo wszystkie urządzenia serii Speedy mają być wyposażone właśnie w komputer, ekran dotykowy i one będą mogły działać w jednej sieci, więc zakładamy coś takiego, że jesteśmy w stanie sterować wszystkimi urządzeniami w pracowni. Jeżeli będzie ich nawet 10, to będziemy nimi sterować z jednego komputera, otwierając sobie konkretną ilość zakładek w przeglądarce po prostu. Chociaż teraz tak sobie myślę jeszcze, skoro Ruby jest zainstalowany, tak sobie po prostu myślę głośno, czy mając, wiesz, tutaj nawet tablet, to nie są wielkie pieniądze, nie? Czy mając tablet z dużym ekranem nie jesteś w stanie obsługiwać? Jesteś, nie? Spokojnie wszystko to zrobisz. Jeżeli chodzi o te urządzenia, które są wyposażone już w komputer, tak, jak najbardziej. No ale nie, w sensie, że powiedzmy do tego, nie? Tak jak mam tutaj laptopa podpiętego, no to laptop tam, dobra, 3000, 5000, zależy, jaki tam szybki, ale z tabletu tak naprawdę też to wszystko obsłużę, prawda? Jeśli ma Windowsa. Jeżeli ma podłączenie USB, no właśnie. Jak najbardziej, oczywiście. No bo potrzebujemy tylko przeglądarkę, która pracuje w tym środowisku Chromium. No i jesteśmy w stanie wtedy zainstalować, uruchomić Ruby. I pytanie kolejne. Czy jest możliwe grawerowanie niepłaskich obiektów, tak aby głowica trzymała stały dystans do obiektu? Czyli na jakichś, nie wiem, kulach, w obłych kształtach albo wklęsłych? W przypadku systemów ploterowych, takich jak Speedy 100, nie ma takiej możliwości, bo jakby jest dość duża prędkość grawerowania. W przypadku Speedy 100 to jest 2,8 metra na sekundę. No i w momencie, kiedy wykorzystujemy tą maksymalną prędkość, no niestety oś Z, czyli wysokość stołu, nie dałoby rady po prostu tak szybko skakać, zmieniać wysokości. Tak. Natomiast biorąc pod uwagę znakowanie na systemach Galvo ze źródłem światłowodowym, mamy taką opcję jak Dynamic Shifter i faktycznie w tym momencie oprogramowanie daje nam możliwość wprowadzenia danych. I to, co wspomniałeś, czy to jest kula i czy chcemy grawerować po wewnętrznej, czy po zewnętrznej stronie, czy to będzie coś na zasadzie wałka, powiedzmy, czy butelki do grawerowania, to jesteśmy w stanie wprowadzić te wszystkie dane i rzeczywiście Dynamic Shifter będzie utrzymywać odpowiednią ogniskową, a oczywiście w pewnym zakresie, tak? To nie może być 10-15 cm, natomiast gdzieś tam w zakresie 50-60 mm jesteśmy w stanie tą ogniskową utrzymywać. Czyli operator jakby musi przed rozpoczęciem pracy wprowadzić parametry, tak? To jakoś pomierzyć ten obiekt i... Tak, ustawiamy ogniskową w zadanych punktach, to wszystko pokazuje oprogramowanie. Pokaż mi ten punkt, pokaż mi ten punkt. I wtedy oprogramowanie sobie samo dopasowuje sposób, w jaki to będzie znakowane. Niezłe. Dobra. I tutaj coś ważnego, bo staram się zwracać uwagę cały czas na to BHP. Przy których materiałach użytkownik powinien być szczególnie ostrożny, trujące gazy itp.? Znaczy to, co się pojawia najczęściej wśród klientów, no to jest polichlorek winylu, tak zwane PCV. PCV, tak. PCW, jak zwał, tak zwał, bo to różnie się pojawia. I teflon tak naprawdę, bo niestety przy obróbce tych materiałów, przy obróbce cieplnej wytwarzają się gazy niebezpieczne dla zdrowia. W związku z tym nie polecamy, nie zalecamy, raczej lepiej, żeby nie obrabiać tych materiałów. Natomiast jeżeli ktoś ma już naprawdę dużą potrzebę, no to zalecamy pracę w maseczkach, żeby mieć odpowiednio mocny odciąg i tak dalej. Natomiast no jest lista szkodliwych substancji, których nie powinniśmy obrabiać na laserze. Ale to tutaj wydaje mi się, że też bym zwrócił uwagę jeszcze na to, że nawet obrabiając zwykłą sklejkę, MDF, czy jakiekolwiek materiały takie, które tniemy i nic się z tym nie dzieje,
to jeśli obrabiamy to termicznie, to w powietrzu jest jedna chemia, nie? Znaczy nawet jeżeli zwykłą sklejkę budowlaną Tak. weźmiesz sobie, kupisz w hurtowni, przetniesz piłą, no to wszystko jest ok. No więc jeżeli zaczniesz działać na nią wysoką temperaturą, to się okaże, że ten klej, który jest między warstwami, No właśnie o to chodzi. spala się w niekontrolowany sposób i też mogą się wydzielać jakieś szkodliwe substancje po prostu z tego. Więc pamiętajcie, praca bez odciągu na laserach, według mnie to jest w ogóle, no, taka rzecz być nie powinna. Dobrze, tutaj mam pytanie takie, które nie wiem, czy będziesz mógł odpowiedzieć, ale czy któryś model Troteka jest takim numerem 1 w sprzedaży? Może jeżeli nie chodzi- możesz powiedzieć. Jeżeli chodzi o ilość sprzedanych Tak. maszyn na przestrzeni iluś tam lat ostatnich, no to na pewno numerem 1 jest Speedy 100. Okej. No bo Czyli on, ten najmniejszy, Tak. ale najszybszy. Tak. Najmniejszy, bo on się świetnie sprawdza przy zakładaniu nowego biznesu, no bo jest gdzieś tam w porównaniu do większych urządzeń bardziej korzystny cenowo. Tak. Ma dużą prędkość, można go wyposażyć w źródło 60W, więc ta prędkość obróbki materiału czy możliwość cięcia grubszych materiałów też Okej. istnieje. Bardzo często jakby firmy są zakładane po to, żeby znakować, personalizować, grawerować niewielkie użytki. Czy to będą, nie wiem, pendrive'y, jakieś butelki, szklanki, jakieś drobne elementy, typowa personalizacja, no to tego jest To najwięcej. wtedy tak naprawdę też uzasadnione byłoby stawianie tych 3 sztuk zamiast jednej większej, nie? Bestii jakiejś. No bo Bo odchodzi wtedy nam nawet kwestia... 3 różne projekty możesz robić jednocześnie, Tak. zamiast ustawiać je w Chociaż kolejkę. często jest takie podejście, że duży laser zrobi więcej i szybciej. Natomiast trzeba wziąć No. pod uwagę też czas potrzebny na załadunek i wyładunek Oczywiście. tego urządzenia. Tak. Jak wytniemy mnóstwo drobnych elementów, no to trzeba to wszystko z lasera pozbierać. Tak. Dobra. A w jakich branżach, może takie są w ogóle, w jakich branżach laserów Trotek znajdziemy najwięcej? Czy to są może jakieś agencje reklamy, tekstylia itp.? A może nie ma takiego jednego topowej branży, tylko jest to w miarę równe? Czy tak z perspektywy czasu, cofając się 5, 10, 15 lat wstecz, no mam wrażenie, że takimi głównymi odbiorcami to były agencje reklamowe, wszelkiego rodzaju punkty ksero, wytwórcy pieczątek. Czyli oni świadczyli usługi dla klientów Tak. obcych jeszcze gdzieś. Tak, jak najbardziej. Natomiast na przestrzeni ostatnich lat to zaczęło się bardzo mocno zmieniać, bo te urządzenia wchodzą jako urządzenia pomocnicze bardzo często w jakiejś produkcji. Okej. Czyli to, co było wykonywane na zewnątrz, jakieś znakowanie, dana firma produkująca dany produkt robi teraz Robi u też siebie po prostu. Mhm. Czy powiedzmy, potrzebujemy wykonać prototyp opakowania jakiegoś, no to nie trzeba produkować jakiegoś wykrojnika, który kosztuje paręset, parę tysięcy złotych, tylko mam urządzenie, którym sobie wrzucam materiał, robię wykrój, wstępnie patrzę, czy to działa, czy to nie działa, jak to się składa i jest to proces dużo szybszy, dużo łatwiejszy i pomimo tego, że trzeba troszeczkę zainwestować w zakup urządzenia, to tak naprawdę korzyści płynących z jego użytkowania w czasie pracy jest dużo więcej. Okej. Dobrze. Czy może znasz jakiś case, jakiś przypadek z Polski, gdzie firma wystrzeliła dzięki pracy na laserach Trotek? Nie pytam, znaczy tutaj może być naprawdę szeroko, nie? No bo wiadomo, że tych branż, gdzie te lasery są używane jest sporo, ale czy pamiętasz, czy utkwił Ci gdzieś w pamięci właśnie jakieś takie 1, 2 przypadki, które faktycznie laser i KOP firma startuje? Czy takich przypadków jest wiele? Czy z mojego małego podwórka, na którym ja działam na co dzień, czy na przykładzie kolegów, którzy te lasery sprzedawali w całej Polsce. Natomiast no tutaj jakby zastosowanie Troteka bardzo mocno przyspiesza proces i w tym momencie nie musisz pracować na 2 zmiany na przykład. Albo nie musisz dotrudniać kolejnych osób, które generują koszty. Więc takich firm jest wiele. Są firmy, które posiadają
2-3 urządzenia. Są firmy, które posiadają 10, 12 i kilkanaście urządzeń tak naprawdę. I one już na siebie pracują i te firmy bardzo mocno się rozrosły. Ja też nie chcę tutaj przywoływać konkretnych branż, czy podawać przykładów produktów, no bo to są bardzo często tak hermetyczne branże, że nie wiem, powiedziałbym Ci, że to są dla przykładu zegarki, no i są 4-5 firm w Polsce, tak, które coś takiego wykonują. No natomiast jak najbardziej, oczywiście. Politycznie wybrnął. Założenie jest takie, żeby nasi klienci jakby byli w stanie osiągać większe zyski za pomocą stosowania tych urządzeń właśnie. Jakby takie jest założenie, tak? Dobra. I coś jeszcze. Czy może znasz, czy będziesz mógł powiedzieć o jakichś przeciekach, czym w przyszłości jeszcze nas zaskoczy Trotek? Czy coś jest szykowane takiego, jakiś game changer, czy... Na pewno będą nowości. My się rozwijamy cały czas nieustannie. I to, co mogę zdradzić, w najbliższym czasie wprowadzimy nowe systemy filtrujące, które będą bardziej eko, będzie się w nich łatwiej wymieniać. Ale zielone nie będą? Zielone nie. Czerwone, dobra. No, chyba takie szarawe mi się wydaje. Aczkolwiek to jeszcze jest nie do końca określone. Natomiast jakby cały czas pracujemy nad rozwojem Ruby, oprogramowania do urządzeń. Na razie Ruby współpracuje z serią Speedy, natomiast założenie jest takie, żeby wszystkie znakowarki, cała seria urządzeń wielkoformatowych, żeby też była sterowana jednym oprogramowaniem, żeby klient, kupując nasze urządzenia, które wykorzystuje do różnych materiałów, do różnej produkcji, żeby było to usystematyzowane, żeby to było jedno oprogramowanie. A czy do Ruby można zgłaszać, nie wiem, ktoś ma jakieś tam pomysły, można zgłaszać, no, czy użytkownicy zgłaszają, czy mogą zgłaszać jakieś prośby, jakieś tam wnioski o kolejne kroki? No oni to pewnie mają to, wiesz, tą roadmap na ileś tam lat pewnie rozpisane, co jest do roboty, ale... To się dzieje cały czas, bo w Ruby jest taka funkcja, gdzie można zgłosić prośbę, opisać swój problem, czy powiedzmy sugestie na dany temat i faktycznie te sugestie są brane pod uwagę. W związku z tym średnio co kwartał wychodzi nowa aktualizacja Ruby i dochodzą kolejne funkcje. Niektóre są usuwane, niektóre są wprowadzane poprawki, żeby to po prostu działało lepiej, sprawniej i żeby to było prostsze w obsłudze takiej codziennej. Mi się pytania skończyły po prostu. Znaczy ja bym jeszcze mógł wymyślać pytania, ale nie będziemy tutaj przeciągać tego filmu w nieskończoność. Bardzo dziękuję, że chciało Ci się przyjechać. Dziękuję. To są naprawdę dla mnie takie spotkania, gdzie jestem w stanie, wiesz, uzyskać informacje od źródła. To jest najcenniejsza rzecz i zawsze polecam. Jeśli chcecie kogoś zapytać, idziecie do samego źródła, a nie pytacie gdzieś tam na jakichś grupach, bo to, co czasami można wyczytać, to jest bajka. Można by pisać bajki o tym, ale dziękuję. Mam nadzieję, że to nie pierwsze, znaczy nie ostatnie spotkanie. Tak jest, nie ostatnie spotkanie. Dziękuję Wam za te pytania. No i to wszystko. Mam nadzieję, że moja przygoda z Trotek się jeszcze nie kończy, więc tutaj zobaczycie kolejne jeszcze sprzęty. Ja się gdzieś tam powybieram czasami, mam nadzieję, żeby pokazać Wam jeszcze takie troszeczkę od zaplecza z Troteka rzeczy. Zapraszamy, jak najbardziej. Także dziękujemy bardzo, ale dla wytrwałych na koniec, dla osób, które wytrwały, ja się zastanawiam, bo tutaj firma Trotek obiecała, mam nadzieję, że dotrzyma słowa, jakieś upominki pojawią się dla 3 osób tutaj z tych pytań. Ja myślę, że chcesz wybrać? Mogę, jak najbardziej. No to kurde. Coś tutaj możesz wytypować z tych pierwszych na przykład 7 pytań. Znaczy, to są rzeczy, że... Wydaje mi się, że to pytanie o te soczewki, zastosowanie tych 2 soczewek, to było takie bardzo ciekawe. Nie mam długopisu, ale zapamiętam. Jak najbardziej. To było pierwsze pytanie, więc tutaj też ja zawsze nagradzam osoby za aktywność i za refleks.
Tak. Więc pierwsze pytanie i pierwsza Jak nagroda. najbardziej. No tutaj to, co mnie zaintrygowało, to wycinanie tych kilku arkuszy sklejki naraz. Dobra. Bo to naprawdę jest ciekawe. Nie wszyscy mają świadomość tego, czy to się da, czy to się nie da. Nie wszyscy też pytają. Postaram się sprawdzić i zobaczymy na różnych materiałach, bo może się okazać tak, że nie wiem, arkusze tektury się doskonale tną, a arkusze sklejki zupełnie nie. Wrzucimy na maszynę i sprawdzimy. I to pytanie o zastosowanie lasera w stolarni jednoosobowej. Dobra. No bo Czyli- to też daje dużo możliwości. Rzeczywiście takie pytanie dość mocno otwarte, ale Tak. faktycznie... Czyli to była to trójka. Tak, Dobra. tak. Więc mamy 3 zwycięzców. Gratuluję i zapraszamy w takim razie na kolejne filmy. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.